na plaży Nugal, która, powiem Wam, że nawet policyjna łódka to te kłódki do ogrodzenia, a kluczyki wrzucają do wody, żeby Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami z Chorwacji, ze słonecznej Chorwacji, a dokładnie z Makarski. To co widzicie za moimi plecami to jest port z tej miejscowości. Przyjechałem tutaj z samego rana, chciałem nagrać targ rybny, targ warzywny, chciałem nagrać rybaków, którzy przypływają do portu ze swoimi połowami. No i czy mi się udało, zobaczycie za chwilę. W tej chwili idę tutaj na pomnik Świętego Piotra bodajże, gdzie będziemy mieć możliwość oglądania całej panoramy miasta Makarskiej. O, tak jak widzicie, za mną są poprzypinane kłódki. Są to kłódki w kolorze czerwonym i generalnie jest taka tradycja, że ludzie młodzi przypinają tutaj te kłódki do ogrodzenia, a kluczyki wrzucają do wody, żeby tutaj przypieczętować tą swoją miłość. Tak wygląda część panoramy makarskiej, bodajże z najwyższego punktu, tutaj przy pomniku Świętego Piotra. Powiem Wam, że zaszedłem na samą górę i nawet nie wiem, kiedy minąłem ten pomnik, a chciałem tutaj się zatrzymać na chwilę, ograć go. O, tutaj za mną widzicie w tle mamy ten pomnik. Idę, zaraz wejdę na górę i może uda mi się drona puścić, bo myślę, że mogą być fajne ujęcia. O, widzicie? Tu za mną on jest. Tu są te z tyłu kłódki. Na kłódkach się skupiłem, a to mi umknęło uwadze. O, widzicie? Zaraz spróbuję się tu jakoś dostać. Widzicie, za mną jest tutaj ten pomnik, symbol i strażnik miasta, który trzyma w dłoniach klucz. To są klucze do nieba, pomijając tutaj aspekt historyczny i symboliczny. Tak jak Wam mówiłem, jest to świetny punkt widokowy, jeśli chodzi o panoramę miasta. Zaraz zobaczycie, przekręcę kamerę. Patrzcie, tutaj takie mamy widoki. Tam w oddali widać port, Stare Miasto, no i oczywiście Zatokę Makarską, gdzie morze wpływa bezpośrednio tutaj do portu. Miasto Makarska jest to centrum Riviery Makarskiej, która rozpościera się od Splitu do Dubrownika. Miasto jest do dnia dzisiejszego w ciągłej renowacji, ponieważ zostało mocno zniszczone w czasie II wojny światowej, a potem również w wyniku trzęsienia ziemi, które było w 1962 roku. Co mi się najbardziej podobało w mieście? Myślę, że to, że miasto jest otoczone dwoma pięknymi parkami, które są idealnym miejscem, żeby wyrwać się od gwaru miasta i natłoku turystów. Obydwa parki odwiedzimy razem, ponieważ pokażę zarówno park St. Peters Forest Park, jak i park Osejawa w dalszej części vloga. Tu po lewej stronie jest ten statek, który właśnie tutaj dowozi te ryby świeże do portu. A oprócz tego tacy drobni rybacy w samym porcie też wyciągają niezłe sztuki. Już jestem po tym punkcie widokowym, tam gdzie stoi pomnik Świętego Piotra. Jak na razie jest to najlepszy punkt, jaki do tej pory odwiedziłem tutaj w Makarskiej. Jeśli chodzi o samo miasto, no to dupy nie urywa. Powiem Wam, że widziałem dużo więcej fajniejszych miast, więc jak na razie nie rozumiem tego fenomenu i tego natłoku turystów, który codziennie odwiedza to miasto. Co mogę Wam więcej powiedzieć? No to, że jestem wkurzony, dlatego że wstałem specjalnie o 6 rano, żeby być 6:30 tutaj na tym targu rybnym. 6:30, 7 miały wpływać tutaj łodzie rybackie, miało się tutaj dużo dziać, miały być świeże ryby, więc pomyślałem, że fajny content do nagrania. Natomiast co zastałem? Zastałem jedno targowisko, jeśli chodzi o targ rybny, pani z kilkoma skrzynkami ryb i rybaków nie widziałem. Widziałem kilka osób, które łowiło sobie na żyłkę, taki prosty sposób, żyłka, haczyk, i dawali taką małą rybkę, tak zwanego żywca na przynętę. No i tam co jakiś czas wyławiali jakieś ryby, no ale to wiecie, nie było to, co ja oczekiwałem.
Tak jak mówię, na razie punkt widokowy i pomnik Świętego Piotra to było najlepsze, co mnie tutaj w tym mieście spotkało. Idę teraz tutaj do takiej starej latarni, z której podobno widać wyspę Brać i która jest z 1884 roku, więc całkiem stara, podobno fajnie zachowana, działająca do dzisiaj. Jak się nie mylę, co 5 sekund wysyłająca sygnał w morze na ponad 20 km. Ale pamięć moja może zawodzić. Jeżeli tak nie było, to na pewno Wam tam sprostuję tutaj gdzieś na dole na filmie, gdzieś tam Wam zamieszczę napis. No nic, idę dalej, idę zobaczyć tą latarnię. Widzimy się za chwilę. Trasa do tej latarni jest całkiem przyjemna, nie jest wymagająca. Myślę, że całkiem spoko dla rodzin z dziećmi. Tutaj teraz szedłem z tej góry i idę sobie taką ścieżką wzdłuż pięknego lazurowego morza. Pogoda też się robi naprawdę całkiem spoko, mimo tego, że zapowiadali dzisiaj bardzo pochmurny dzień, trochę deszczowy. No i myślałem, że ta prognoza się sprawdzi. W nocy lało, były jakieś takie burze, oberwania chmury i myślałem, że to się będzie ciągnąć przez kolejny dzień, ale super, naprawdę super. Myślę, że jestem blisko już tej latarni. Za chwilę zobaczycie, jak wygląda ta piękna, zabytkowa latarnia w mieście Makarska. Już widać ją tam z oddali. Jest na pierwszy rzut oka naprawdę bardzo fajnie zachowana, turboklimatyczna, stojąca sobie na granicy tutaj miasteczka. Tak jak Wam mówiłem, tutaj dane, jeśli chodzi o latarnię, się zgadzają. Chyba pomyliłem się co do kilometra, bo ona nie na 20, na 21 km wysyła sygnał co 5 sekund. Za mną widać wyspę Brać, więc wszystko się zgadza. Jestem na końcu tutaj tego terenu należącego do tego miasta, ale obok widzę, już zaczyna się dosyć komercyjnie, jest jakiś bar, jest jakaś plaża, więc nic tu po mnie, idę dalej. Być może nawet wrócę tą drugą trasą, żeby zobaczyć, co tu jest dookoła, bo ta pętla idzie dookoła tego półwyspu, a że szedłem już tą drogą przed chwilą, więc zobaczę coś nowego. Pójdę tą drugą ścieżką. Mimo tego, że nie wyszło wszystko tak jak chciałem, i tak się cieszę, że wpadłem tutaj rano do Makaraskiej. Wy też pamiętajcie, zaplanujcie sobie dobrze zwiedzanie tego miasta, bo możecie się szybko zniechęcić, jak wbijecie się tutaj w tłumy turystów, a jedyne co zobaczycie i do czego się dopchacie, to będzie automat z wodą. Pamiętajcie także, że w sierpniu co roku odbywają się tutaj regaty Makaraska Cup, które startują właśnie z tego portu. A jako taką ciekawostkę, takiego protipa Wam powiem, że tutaj też bardzo często wpływają takie statki, fish picnics się nazywają, takie turystyczne, wycieczkowe. No i jak z tego statku wysypią się ludzie, no to powodzenia Wam życzę i dużo cierpliwości, jeśli chodzi o zwiedzanie. Zobaczcie, jak kompletnie różnorodnie wygląda tutaj ten półwysep. Z tamtej strony jest tak bardziej właśnie dziko, dużo fajnej panoramy mamy możliwość obejrzenia, natomiast tutaj są plaże, tak widzę bary, jakieś tutaj takie skakańce, dmuchańce dla dzieciaków, więc kompletnie inny vibe. Tam jest taka cisza, spokój, relaks. Tutaj jest głośno, tłoczno, gwarno, ale towarzysko. Zanim tutaj ruszy ten cały rumor i zanim obudzi się życie w porcie, mam jeszcze zaplanowane do odwiedzenia taką fajną kameralną zatoczkę Nugal się nazywa, a żeby się do niej dostać, musimy iść przez park Osejawa. A do tego jeszcze chyba widziałem całkiem fajne, tu jest Muzeum Muszli, otwierają o 9. W muzeum mamy możliwość podziwiania ponad 3000 różnych gatunków muszli z całego świata. Jeśli usłyszysz słowo Makaraska i Twoim pierwszym skojarzeniem będzie hałas, tłok i wszystko, co jest związane z przeładowaniem turystycznym, to wyobraź sobie, że dosłownie kilka minut od portu jest wejście do pięknego
do pięknego parku Osejawa, gdzie po jednej stronie, tak jak widzicie, mamy piękne lasy piniowe, a po drugiej stronie mamy klif i przepiękne lazurowe morze. Udaje się tutaj do Zatoczki Nugal. Jest to pierwsza taka plaża nudystyczna, która została nieoficjalnie otwarta w Chorwacji, a nawet można powiedzieć, już to było za czasów dawnej Jugosławii. Tak czy inaczej, żeby dojść do tej plaży, to musimy iść tutaj wzdłuż klifu, tym parkiem około 40 minut. No i to jest jedyna droga lądowa, którą dostaniemy się do tej ukrytej zatoki na końcu tego parku Osejawa. A co najlepsze, pomijając, że w naturalny sposób odpoczniemy od hałasu, bo jest to park przyrodniczy pod ochroną. Nie ma tu żadnych barów, żadnych restauracji i tak jak mówiłem, jest to idealne miejsce tutaj na taki popołudniowy spacer i świetne miejsce do zdjęć instagramowych, jeśli ktoś chciałby sobie takie oto zdjęcia porobić. Trasa też nie jest jakoś bardzo wymagająca. Dodatkowo fajnym atutem jest to, że nie ma za dużo ludzi, praktycznie jesteśmy tutaj sami. A z takich ciekawych rzeczy, których zapomniałem Wam dodać, to powiem Wam, że jeśli tutaj dobrze poszukamy za mną w tych lasach, to mamy możliwość natknięcia się na stare pozostałości bunkrów z czasów Jugosławii. Co Wam mogę powiedzieć, właśnie dla takich widoków, dla takich atrakcji przychodzi się na takie szlaki jak ten. Na plaży Nugal, która leży między Makaraską a Tucepi, w południowej części parku Osejawa. Ta niepozorna zatoczka, do której można przejść tylko pieszo, jest rajem dla wszelkiej maści naturystów, nudystów i innych ludzi, którzy lubią odpoczywać w stroju Adama i Ewy. Jest to pierwsze kąpielisko, które powstało właśnie w Jugosławii dla golasów w 1962 roku. Co ciekawe, oficjalnie nie jest ta plaża oznaczona jako FKK, czyli plaża dla nudystów, ale przez lata wyrobiła sobie taką reputację, że tutaj nie trzeba jej przedstawiać. Drugą taką ciekawostką jest to, że na plaży Nugal jest tymczasowy wodospad. Tutaj z tych skał, z tego 30-metrowego klifu podczas takiej pory deszczowej uruchamia nam się tymczasowy wodospad. No i jest to też kolejna atrakcja, kolejna ciekawa rzecz, jaką możemy spotkać tutaj na plaży Nugal. Z tego co słyszałem, wrażenia są niezapomniane, więc jak na Waszym urlopie trafi się trochę deszczu i pogoda będzie marna, nie przejmujcie się. Zapraszam Was tutaj do Zatoki Nugal, na plażę Nugal, a jedną właśnie z rzeczy, które będziecie podziwiać, będzie ten widok tymczasowego wodospadu z 30-metrowego klifu. Plaża Nugal zaliczona, odwiedzona i powiem Wam, że no nie do końca jest to plaża na turystów, przynajmniej w praktyce, ponieważ 95% to byli zwykli, normalni plażowicze, którzy spędzają czas w gronie swoich bliskich, w ubraniach, w strojach kąpielowych. Dużo rodzin z dzieciakami, którzy po prostu szukają spokoju a może po prostu zwyczajnie szukają czegoś innego, kolejnej nowej plaży, kolejnego nowego, cichego miejsca. Jeśli chodzi o ten mały procent na plaży na turystów, których spotkałem, to były dwie pary. Jedna para to była, że tak powiem, nie wiem jak to delikatnie ująć, ale w bardzo mocno zaawansowanym wieku. To byli turyści z Niemiec i drudzy to byli tacy koło 60 turyści, którzy też chyba pochodzili z jakiegoś niemieckojęzycznego kraju. Myślę, że oni jeszcze pamiętają te czasy, jak to do Jugosławii się jeździło i pamiętają, jak wyglądała ta plaża za ich świetności. Być może na koniec swojej pięknej drogi życiowej chcieli wrócić wspomnieniami
jak to 60 lat temu się opalali na jugosłowiańskiej plaży na turystów. Reasumując, jest to fajne miejsce do zrobienia sobie krótkiego hajku 40-minutowego, do podziwiania tych widoków, które mamy po drodze, które Wam pokazywałem, ale jeśli napalacie się i odwiedzacie tylko tą plażę ze względu na informacje, które wyczytaliście w internecie, no to, że tak powiem, zderzenie z rzeczywistością może okazać się dla Was bolesne. Z takich ciekawych rzeczy, które chciałbym jeszcze odwiedzić tutaj w Makarsce, jest centrum astronomiczne. Myślę, że jest to ciekawy punkt do odhaczenia, do odwiedzenia. Jest to jedno z najbliżej położonych na świecie centrów astronomicznych. A co ciekawe, one współpracują jakoś tutaj z NASA, ze Stanami Zjednoczonymi. A co najlepsze, w tym centrum astronomicznym taka społeczność lokalna skupiająca się wokół tego miejsca odkryła w 2011 roku planetę, która jest podobna do Ziemi. Zostało to oficjalnie zapisane tutaj w dokumentach i potwierdzone przez NASA, więc myślę, że jest to kolejny fajny atut, który pcha mnie do tego, żeby zwiedzić to miejsce. Tak czy inaczej, teraz lecę na obiad, potem lecę do Splitu. Prawdopodobnie uda mi się coś fajnego też nagrać w Splicie, a do Makarskiej wrócę chyba już nie dzisiaj wieczorem, bo jeszcze muszę kogoś odebrać z lotniska ze Splitu, więc może jutro albo w kolejnych dniach odwiedzę jeszcze to miasto, dlatego że centrum astronomiczne jest otwarte tylko przez 1,5 godziny od 21:30 do 23:00. Ale słyszycie? Ale cyka na tym drzewie, ta cykada zagłusza mnie trochę. No i wtedy dogram tutaj ten materiał z tej wieczornej wycieczki, albo do tego vloga, do tego odcinka, albo do następnego. Tak więc obserwujcie, subskrybujcie, nie zapominajcie tutaj o mnie. Ja o Was nie zapominam, cały czas nagrywam, cały czas staram się odwiedzać miejsca, które być może są ciekawe dla Was, bo dla mnie są ciekawe. Do zobaczenia wkrótce. Nie wiem, czy to lazurowe morze na tle gór Biokowo, czy też bliskość wysp Chwar i Brać, na które można sobie wyskoczyć, bo są zaledwie rzut beretem od portu w Makarskiej. A może to rozwinięte życie nocne, czy gastronomia klasy premium przyciąga tutaj luksus z całej Europy, a nawet świata jak magnes. Powiem Wam, że nawet policyjna łódka to nie powstydziłby się nikt na świecie mieć taką łajbę do ścigania na wodzie. No niestety Muzeum Muszli w podziemiach klasztoru franciszkanów z jakichś nieznanych mi powodów było dzisiaj zamknięte, więc kurczę, nie udało mi się go odwiedzić i pokazać Wam, aczkolwiek zachęcam Was do wizyty w tym miejscu, bo podobno jest naprawdę ciekawie. Na sam koniec mojej wycieczki po tym mieście udało mi się wpaść na Green Market, który znajduje się w pobliżu promenady. Jak przychodziłem tędy koło 7 rano, to dopiero sprzedawcy rozstawiali swoje produkty na straganach i przygotowywali się na przyjście klientów spragnionych świeżych owoców i warzyw. Co mogę więcej powiedzieć? Bazar, jak każdy inny. Owoce, warzywa, oliwy, lokalne wina, czyli taki śródziemnomorski standard. Czas się zbierać z Makarskiej, bo do siebie na kwadrat mam kawałek drogi. Trzeba się trochę posilić, zjeść jakieś śniadanie, choć już prawie pora obiadowa. A potem jeszcze chcę zajechać do Splitu, może uda się coś ciekawego nagrać, coś zobaczyć. No zobaczymy. Mam mało czasu, bo tak jak Wam mówiłem, muszę odebrać kogoś z lotniska i to jest na dziś wieczór dla mnie priorytetem. Ze względu na potężny korek, jaki mnie dopadł po drodze, do Splitu dojechałem bardzo późno. Podobno jakiś festiwal się odbywał gdzieś w miejscowości, w połowie drogi do miejsca, do którego zmierzałem i cała Chorwacja jak co roku zjeżdżała na niego i zablokowała wszystkie drogi w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów. Wycieczkę do Splitu na pewno kiedyś muszę powtórzyć, bo natłok ludzi i ograniczony czas sprawił, że nie zdążyłem prawie nic zobaczyć. Ekspresowo zwiedziłem pałac Dioklecjana, który jest jednym z najbardziej nieoczywistych budynków, jakie w życiu widziałem. Nie jest to jednolita budowa z kolumnami, salami, ogrodami na zewnątrz, a jest to całe stare miasto. To tak jakby ktoś kiedyś zbudował sobie willę wielkości dzielnicy, a potem po prostu w środku tej willi wyrosło miasto.
Notabene Split jest to miejsce, w którym na pewno nie będziemy się nudzić. Ilość atrakcji przyciągających turystów, liczba wydarzeń i koncertów na pewno nie pozwolą nam obojętnie przejść obok tego miejsca. No cóż, flaga Chorwacji powiewająca wieczorową porą, zabytkowe mury zatopione w nocnej scenerii, czy puste uliczki na tle ostatnich klientów zmierzających do lokalnej piekarni oznajmiają nam, że dzień dzisiejszy powoli dobiega końca, a co za tym idzie, nasz vlog z dnia dzisiejszego także. Do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku. Zapraszam Was także do subskrypcji mojego kanału. Nic Was to nie kosztuje, a dla mnie jest to taki fajny, pozytywny impuls, który napędza mnie do dalszego działania. Na dzisiaj to tyle. Siemano, cześć.